Hejka. Elo. Dzisiaj chillujemy na cmentarzu. Tak więc teraz w Kopenhadze kwitną wiśnie. Dobra, nie, ogólnie sakura. To jest, wywodzi się z Japonii, to jest ten moment, kiedy w Japonii kwitną wiśnie i wszyscy wtedy cieszą się tymi wiśniami, chodzą sobie z rodzinami na jakieś pikniki, na spacery i tak dalej. I ten zwyczaj przeniósł się do Kopenhagi. Dlaczego? Nikt tego w sumie nie wie. Znaczy, jest też festiwal, Sakura Festival, który promuje kulturę japońską i on jest zawsze pod koniec kwietnia, w ostatnie dni kwietnia, ale w sumie wtedy już te wiśnie nie kwitną. Nigdy nie wiadomo, kiedy zakwitną wiśnie, bo to zależy od pogody, nie? Kwitną w pełni tak około tydzień, więc to trzeba mieć refleks, żeby na nie trafić. Nam się udało. Przyszliśmy do naszej lokalizacji o godzinie 9:30 i była już kupa ludzi. Już ludzie są, robią sobie zdjęcia sesyjki. To jest świetne miejsce na sesyjki, to jest świetne miejsce, żeby sobie Zrobiliśmy odpocząć. kilka zdjęć. Tym. Powiedzieć co robić. Wyglądać pięknie. Michał, jak jest? Cudownie. Okej. Ojeju, czy my nie będziemy prześwietleni, prawda? Nie, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie wiem jak tam to jest. No dobra. A więc dzisiaj spróbujemy Wam pokazać jakieś takie najfajniejsze miejsca, żeby pójść i pooglądać kwitnącą wiśnię. Bo teraz jesteśmy w najbardziej popularnym miejscu, ale podobno są też mniej popularne miejsca, które są tak samo ładne. No właśnie, to co musicie wiedzieć to to, że to nie jest w jednym miejscu, to jest kilka lokalizacji, gdzie możecie pójść i sobie pobyć tam. No jakby wiśnie są w różnych miejscach, nie? No. Ale tutaj jest taka, teraz jesteśmy na cmentarzu, który się nazywa... Nie, ja nie wiem jak to się nazywa, to jest jak to się pisze? Bisbierg? Na cmentarzu, który się nazywa tak. Tak zawsze. To jest prawdziwy cmentarz i mówiąc prawdziwy, mam na myśli, że no nadal są tu jakieś pogrzeby, jest krematorium, bla bla bla. No ale jest taka alejka, którą posadzili te wiśnie w ogóle w 1992 roku. I na początku to nie było wcale znane, bo czytałam na Facebooku, jakiś facet skomentował, że on tu mieszka i on przychodził tu przez wiele lat, ale ludzie zaczęli się tym jarać dopiero w 2015 około. Dlaczego tak wtedy, wiesz? Nie wiem. No po prostu może wtedy więcej... To już Instagramu? No właśnie wtedy chyba to wszystko się stało popularne przez Insta i te wszystkie social media. A teraz, żeby zrobić tu zdjęcia bez ludzi, trzeba wstać o 6 rano. Znaczy Dokładnie. być tu o 6 rano, to wstać jeszcze wcześniej, bo naprawdę jest dużo ludzi. My jesteśmy, nie wiem, czy jeszcze powiedziałam to raz, ale jeszcze raz to powiedzmy, jest poniedziałek. Jest poniedziałek. Teraz jest 10. Zamiast do pracy to ludzie tutaj przychodzą. I tu przychodzą jakieś wycieczki przedszkolaków w ogóle. Ja nie wiem, to jakby śmieszne to jest, znaczy dziwne, bo naprawdę jesteśmy na cmentarzu i tam jest napisane, że uszanuj cmentarz, bla bla bla, ale... Ale kiedy widzisz sobie kobietę, która stoi obok nagrobka i robi sobie selfie, masz takie... jakby zderzenie kultur. No, znaczy nie robię sobie selfie z nagrobkiem, tylko z wiśnią, która jest akurat obok nagrobka. Dokładnie. Ale w ogóle też na tym cmentarzu, jak przechodziliśmy i szukaliśmy tej alejki, to było dużo właśnie grobów jakichś Azjatów. Tak, albo nie wiem jakie to były chińskie, to jest... No Azjatów powiedzmy. No. Jest tak brzeczny jak taki człowiek, co w nas ręce dopiero tak. Mamo, czy chcesz tak wyrzeźbić jeden z naszych krzaków? Może lepiej. Ale one wszystkie są wyrzeźbione, patrz, tam jest jakiś ptak. No. To jest taka jakby fontanna. No. To byłby raj dla mojej mamy. Pozdrawiamy twoją mamę. I rocznie to miejsce w czasie kwitnięcia wiśni odwiedza 150 000 turystów, no i ludzi z Kopenhagi, którzy też mogą być turystami. Dokładnie. 150 000, a to kwitnie no naprawdę, no przez tydzień jakiś. 150 000 w tygodniu. Wyobraźcie sobie to. No i w tym roku nasza dwójka się dodała do tej liczby. Dobra, a teraz idziemy na naszą następną lokalizację. No Michał, mów. No bo my zapomnieliśmy dodać, że po pierwsze Duńczycy są niewierni, a po drugie ten cmentarz znajduje się dosłownie przy szpitalu.
Więc to jest taka praktyczna rzecz, prawda? Ale mnie zlinczują za chwilę w komentarzach czy coś. Proszę Państwa, tak nie robimy zdjęć. Tak nie robimy zdjęć jak ta pani. Teraz jesteśmy na nasz drugi przystanek jest obok Małej Syrenki, czyli najbardziej przereklamowanej atrakcji turystycznej Kopenhagi. Nie polecam, nie polecamy. Tak. To jest Syrenka. Państwa, nie. No można przejść, no co. No i tuż obok tego jest właśnie kilka drzewek posadzonych. Te kwiatki są białe, czyli to jest jakaś inna odmiana i to jest idealne miejsce na piknik. Dokładnie, jest bardzo pięknie. Macie drzewka, macie wodę tutaj. No i małą syrenkę. Tu tych drzew jest mniej i nie wyglądają tak efektownie. Są białe. Już to powiedziałam. Powiedziałaś to dobrze. Plus to widać. Jest tu też o wiele mniej osób. Znaczy ciągle ktoś przychodzi na zdjęcia, ale to jest inna skala. Skala. To chciałem wam powiedzieć, że jesteśmy teraz w poprawnym miejscu obok Małej Syrenki. Jak macie Małą Syrenkę, to jest tam ten skwer, gdzie są te kilka drzewek, gdzie my byliśmy, a tutaj za nami jest więcej tych drzew i to ładnie wygląda, że teraz jesteśmy w tym miejscu, gdzie trzeba było być. I jest pomnik tutaj właśnie i o to chodzi. Ja teraz jestem na placu zabaw. Prosimy nie robić tego w domu oczywiście, znaczy na dworze, a nie w domu. No jedź Kasiu, jak chcesz. Więc ogólnie to jest bardzo fajne miejsce, żeby sobie przyjść, tak dalej. Tylko żeby po prostu główną atrakcją nie była ta syrenka, to po prostu nie. Tu można przyjść dla kwiatów, dla tutaj, żeby sobie usiąść, pooglądać Jest tu też morze. ten bardzo fajny kościół, który jest zawsze zamknięty, Dokładnie. ale jest fajny. W latach ten kościół jest otwarty, aż mam łzy w oczach. Ja do niego próbowałam się dostać od 1,5 roku i zawsze był zamknięty, za każdym razem, byłam tu 10 razy, zawsze był zamknięty, teraz jest otwarty. Idziemy. XX wieku i to są nowe. Jak tutaj jest? Ale jest fajny, bo jest zamknięty. I taka super fontanna. Będzie w ogóle mapka miejsc, w których byliśmy w opisie, jak wszystko, co zawsze robimy. No. I idziemy dalej. Idziemy dalej, gdzie idziemy dalej? King's Garden. Idziemy do ogrodu króla. Chociaż jest królowa. No, a King's Garden to jest king. No ale... No dobrze. Tak stać trochę. Nie? No taki trochę stali. To jest nasza ostatnia lokalizacja, czyli ogród królewski, ogród króla albo King's Garden. Jakkolwiek to powiecie. Kongens Hale. To jest świetna lokalizacja, gdzie możecie sobie pójść na piknik, zagrać ze znajomymi w jakąś piłkę czy coś. Ale w weekend tu tyle ludzi siedzi. Tak, ale to jest właśnie piękne, jeżeli pogoda jest tutaj sprzyja, to tutaj masa ludzi przychodzi, tłumy przychodzą. Bo rzadko sprzyja pogoda, więc jak sprzyja to jak jest... sprzyja, to trzeba brać tę pogodę. Więc tutaj całe lato przyjdźcie tutaj i to jest miejsce warte polecenia. I tu też jest kilka drzewek. To jest chyba najmniej zapierająca dech w piersiach lokalizacja z tych trzech. No tak, tutaj nie ma tyle drzewek, co jest w innych miejscach, ale nie o to chodzi w tym Kongens Hale. Tak, a poza tym jest to jedyne miejsce, gdzie są i różowe, i białe drzewka. Dokładnie. Kongens Hale znajduje się właściwie w centrum miasta, więc dla turystów to też jest super miejsce, żeby sobie podejść. Jeżeli tutaj mieszkacie, to to jest must. Co to w ogóle jest za miejsce? Ten ogród znajduje się tutaj dlatego, że jest obok Zamku Królewskiego.
I tam stoją, tam w ogóle, jak tam się dalej pójdzie, to tam jest ci, jak oni się nazywają? Wojsko. Wojska, ale oni stoją na warcie cały czas, wartownicy Tak. tam są i oni się zmieniają co, nie wiem, co jakiś czas. Zawsze pijani ludzie próbują wejść właśnie tutaj przez to miejsce, gdzie oni stoją, oni ich muszą wyganiać. Widziałam. No i tyle. Jest więcej lokalizacji, gdzie są te drzewka, no bo jak w każdym w sumie kraju te drzewka są posadzone w różnych miejscach, ale my postaraliśmy się wybrać te, których jest najwięcej i które mają jeszcze jakąś ciekawą historię, są w jakimś ciekawym miejscu, ale lista jeszcze innych miejsc, które ktoś poleci w internecie, będzie na dole. Dokładnie, więc nie ograniczajcie się do tego, co my pokażemy. Tego jest dużo więcej i na pewno takie same drzewka znajdziecie w swoich miastach pewnie, gdziekolwiek oglądacie. No, dobra. Kiepsa? Tak, w ogóle byliśmy dzisiaj Basic Beach. Ej, bo naprawdę wszyscy chodzą oglądać te wiśnie. Jak są grupy ekspatów czy tam imigrantów na Facebooku, to po prostu zdjęcia, Tak. zdjęcia. Dokładnie, teraz te wszystkie grupy Expat in Copenhagen i tak dalej, to są zaspamowane tymi Więc zdjęciami. byliśmy Basic, może Michał zachował snapy i może je wstawi. Zachowam Instastory, będzie publiczne. Zapiszę, wydłużnie. Ojej! Co nie? Tak, To teraz musicie wchodźcie wchodzić na jego Insta. mojego Insta, wchodźcie. I link w opisie oczywiście. Do Kasi też. Lajkujcie, subskrybujcie, szerujcie, łapkujcie w górę, a to już było, to lajkujcie, komentujcie. Obok siebie są odcinki. Obok mnie są 2 kolejne odcinki, albo wybrane specjalnie dla Was. Nade mną pewnie jest nasz kanał, że można zasubskrybować. Ogarniecie, to jestem pewna. No i wychodźcie na dwór, a nie siedźcie tylko przed komputerami.